Halo, cześć, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami, witam się z Wami, no już jakieś 1,5 tygodnia, można powiedzieć po wakacjach, bo tu w Niemczech, na terenie północnej Westfalii, wakacje skończyło się 27 sierpnia, o ile mnie nie myli, chyba tak. I mamy 1,5 tygodnia już roku szkolnego. I powiem Wam szczerze, powiem Wam najpierw, jak przebiegły wakacje. U mnie, u Kacpra, jak to wszystko wyglądało u nas w rodzinie. Tak. Generalnie pierwszy tydzień wakacji Kacper spędził w domu z tatą. Także Robert był z Kacprem. Ja zajmowałam się swoimi rzeczami. Później było tak, że przyjechała teściowa na 2 tygodnie, była z Kacprem. Później było tak, że znowu Robert, albo nie, ja byłam tydzień z Kacprem, później po wyjeździe teściowej i później pojechaliśmy tak na tydzień, ponad tydzień do Polski, ja, Kacper i Robert. No i później Robert kolejny tydzień, no tydzień został w Polsce. Ponieważ ja musiałam wcześniej wrócić, bo musiałam się zająć moimi rzeczami. I przyleciałam samolotem z powrotem. Kacper został z Robertem w Polsce u teściowej. Także wiecie, no. No i jak sobie tam radzili, właściwie generalnie wakacje, jak wiecie, są dobre dla każdego. Dzieci ze spektrum różnorakie je przeżywają. W gąszczu różnorakich zmian, dość intensywnych w te wakacje, Kacper był nawet na dobrym torze. I powiem Wam szczerze, bardzo się w tym czasie też rozwinął pod względem takim, że więcej był też ze swoją babcią, więcej tak mowy polskiej nabył. W sumie mówimy do niego po polsku tak czy siak w domu, tutaj w Niemczech. Czasami często też poprawia po niemiecku, bo czasami jest tak, że szybciej do niego trafia niemiecki. Bo wiecie, językiem wiodącym w Niemczech jest niemiecki, nie polski. Także więcej kontaktu ma z językiem niemieckim. No ale powiem Wam szczerze, że w polskim się nawet usprawnił, nauczył się nawet dość nowego słowa, typu uparty, uparta. Także no, była taka sytuacja na wakacjach już w Polsce właściwie, że mąż tam ze swoim bratem poszedł po lody, Kacper musiał zostać ze mną z teściową na kocu, bo byliśmy nad zalewem, chciał z nimi iść, a Kacper się szarpał ze mną i chciał koniecznie tam iść, a mówię, nie, ty jesteś uparty, ty zostaniesz tutaj i tak dalej. I Kacper do mnie mówił, że ja jestem uparta, no i nauczył się słowa uparty, uparta. Także dość w jego słowniku się też zmieniło. I powiem Wam szczerze, pod tym względem na dobre. Były też komplikacje podczas wakacji, ponieważ niezauważalnie zniknęłam z jego pola. I Kacper mnie też odwiózł na lotnisko. Nie było długich pożegnań. Nagle zniknęłam po prostu, bo nie chciałam wprowadzić czegoś takiego, żeby... No wiecie, Kacper jest ze mną bardzo związany i po prostu by mnie trzymał i nie mogłabym wyjść z samochodu i wiecie, w ogóle i w szczególe. I niestety nie mógł ze mną iść na lotnisko. No i była taka sytuacja później, że Kacper miał problem ze snem, no i zostało mu tak do tej pory. No i będę próbować ten aspekt trochę, można powiedzieć, unormować. Zobaczymy, jak to będzie. Także wiecie, są plusy i minusy. Bardzo duży krok, że został w Polsce sam, bez mamy, z tatą i tak dalej. W innych obliczach, w innym, można powiedzieć,
w innym kręgu społecznym, tak powiem, bo mama zawsze mama i tak dalej, a teraz mamy nie było. No i potem przyjechał do Niemiec, wszystko było fajnie, poszedł do szkoły, pierwszy dzień w szkole, nawet nieźle. Wiecie co? Kolejna zmiana klasy, zmiana nauczycielek. Na szczęście co się nie zmieniło, to jego asystencja. Na szczęście, bo wiecie jak to jest z nowymi ludźmi, z nowymi sytuacjami. Także to dało mu też poczucie bezpieczeństwa w przejściu do nowej klasy. Niestety adaptacja, no niestety, powiem Wam szczerze tak, adaptacja w nowej klasie przebiegła ok przez te 1,5 tygodnia. Nie było żadnych problemów, dobrze mu szło na zajęciach, z tego co wiem, co panie pisały mi w zeszycie do komunikacji z rodzicami i powiem Wam szczerze, że nawet nieźle to poszło, ale to też była trochę taka zmiana, jak spadły grad z jasnego nieba. Kacper musiał się, można powiedzieć, przewalczyć z pewnymi rzeczami i ze szkoły przychodził trochę taki więcej zmęczony. No i powiem Wam szczerze, przez ten szereg różnych zmian spowodowało to, że stał się więcej trochę pobudzony, co wpłynęło bardzo na jego poczucie uspokojenia, snu, kontroli i tak dalej. I trzeba coś będzie z tym zrobić. Także wiecie, trzymajcie za nas kciuki, bo znajdujemy się trochę w trudnej fazie, jeśli chodzi o Kacpra i powiem Wam szczerze, że no, ale po jakimś czasie się to wyprostuje. Kacper przeszedł wiek nastoletni, skończył 11 lat. Jak widzieliście, obchodził swoje urodziny na Instagramie, widzieliście różne wrzutki ode mnie, czy na YouTubie. Dzięki za wszelkie życzenia, za trzymanie kciuków, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Co w nowym planie u Kacpra? Właściwie się wiele nie zmieniło w szkole, ponieważ pływanie, gotowanie zostało tak jak... Ale zauważam, że więcej matematyki miał, bo jemu w tym przedmiocie idzie w miarę tak po jego. I powiem Wam szczerze, że zobaczymy, co z tego będzie. Poszedł do wyższej klasy, zrobił się więcej taki doroślejszy. Nawet urósł, bo musiałam mu dużo rzeczy z szafy powymieniać. Praktycznie całą garderobę musiałam wymienić na nową. U niego w szafce remanent totalny zrobiłam. Zanim przyjechał Robert z Kacprem do domu, to wszystko po prostu przesortowałam i stwierdziłam, że Kacper... Ja musiałam w międzyczasie po prostu rzeczy do niego pozamawiać, czy w międzyczasie coś kupić, bo po prostu nie miałby w czym chodzić, tak? No, w miarę tak. Niektóre rzeczy już w trakcie roku szkolnego tamtego kupowałam, ale już powiem Wam szczerze, dość tak urósł i będzie rosnąć dalej, także wiecie jak to jest. Także trzymajcie kciuki za różne postępy, za to, co jest. Także mówię, wakacje są plusy i minusy tych zmian. Z jedzeniem jest ok. Powiem Wam szczerze, Kacper zaczął jeść dużo więcej warzyw. To mogę potwierdzić. Do szkoły też chce sobie zjeść ogórka, czy pomidora, czy paprykę i tak dalej. To jest na duży plus, że je dużo więcej warzyw i wiecie, także odżywianie u niego się dość tak w miarę poprawiło. Na tyle, ile potrafi je. No, zobaczymy, co z tego będzie. Jak wiecie, do książki, którą napisałam, stworzyłam planer po polsku i po niemiecku. I wrzucałam też Wam wrzutki różnego typu, że jest, no, że wiecie, że jest planer, tak? Że jest coś, co można sobie zrobić na cały rok, jakieś postanowienie.
Wiecie, teraz przyszedł nowy rok szkolny, czy nawet będzie się rok zmieniać. Ja wprowadziłam planer o czym jest właściwie planer? O takich rzeczach, że można robić sobie refleksje tygodniowe, miesięczne, roczne, nawet co się zdarzyło w danym roku. Nawet włączyłam w to, że ktoś mieszka za granicą. To nie musi być nawet, że ktoś mieszka za granicą, ale powiem Wam szczerze, że nawet w Polsce ma on szansę bytu czy wykorzystania, ponieważ jest to planer, dzięki któremu obserwujemy zachowanie swojego dziecka, co zdarzyło się w tym tygodniu, co spowodowało impulsywne zachowanie dziecka. Można, nawet jeśli dziecko jest nonwerbalne, czyli takie, które nie mówi, można sobie nawet z tym dzieckiem sobie jedną stronę, pewne strony wypełnić, tak, na tyle, ile można, czy zastąpić to różnymi symbolami, czy nawet skalami, w jakim dziecko się posługuje językiem zastępczym. No i możecie sobie wpisać różne cele tygodniowe, tematy tygodniowe, jakieś rutyny. W miesięcznym podsumowaniu też nawet są różne rzeczy typu cele miesięczne, jak po prostu nawet własną refleksję można tutaj wykorzystać jako rodzic. Są osobne strony nawet do refleksji dla rodzica, tak? Na samym końcu planera powiem Wam szczerze, że jak można to wykorzystać. Jest nawet refleksja miesięczna i później jest refleksja na cały rok i jest to po prostu tutaj nawet wytłumaczone, w jaki sposób to tutaj wypełnić mniej więcej i co się udało zrobić, dlaczego się nie udało zrobić i nawet można taką refleksję roczną ze swoim dzieckiem zrobić. Także jest to dość gruby planer, patrzcie. On ma ponad 300 stron. Ja go tworzyłam bardzo, można powiedzieć, w pocie czoła. I chciałam dać narzędzie, dzięki któremu nawet ja potrafiłam, czy nawet i potrafię nadal obserwować Kacpra, w jaki sposób on się rozwija, jakie ma problemy, z czym ma problemy, co spowodowało dany problem, jak zrobić, żeby ten problem stał się takim, jakby powiedzieć, produktem, który pozytywnie wpłynie właściwie na rozwój, bo pewne problemy, czy nawet błędy, które robimy, mogą spowodować to, że to dziecko zacznie się nawet pozytywnie rozwijać. To może być nawet paradoks tego, co mówię, ale jak najstarsza reguła, czy jakby Wam powiedzieć, nauka, która mówi, że z błędów się najlepiej człowiek uczy i błędów jako rodzic jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy jakimiś specjalistami, lekarzami, psychologami i tak dalej, ale dzięki temu, że gdzieś tam w tyle studiowałam, to nawet ta wiedza pedagogiczna pomogła, czy nawet samorozwój i obycie się z literaturą w kierunku spektrum autyzmu pozwoliło mi, czy nawet praca z terapeutami pozwoliła mi zrobić takie narzędzie, które będzie umożliwiać właśnie wprowadzenie pewnych rutyn, pewnych działań, pewnych rzeczy, notowania. I z tym jest on niestety gruby, ale z tym planerem możecie nawet iść mieć konsultację lekarską albo coś takiego, po prostu żeby zapisać sobie rzeczy, które nie jesteście w stanie zapamiętać, czy terminy, które nie jesteście w stanie zapamiętać, bo ktoś powie, on sobie zapisze to w telefonie. Wiecie, jak z telefonami. Papier wszystko ścierpi, tak? No i powiem Wam szczerze, że na papierze nawet my jesteśmy w stanie lepiej zapamiętać, zapisując to ręką, niż gdzieś tam
strykać na klawiaturze telefonu i w stanie zapamiętać, bo ja mam takie doświadczenie, to jest moje prywatne doświadczenie, ale jeśli coś piszę na komputerze, to gorzej mi się to zapamięta niż jak piszę ręcznie. Ręcznie jakoś tak więcej, ponieważ bezpośrednio pracuję prawą, jeśli jestem praworęczna, tak, bo jestem praworęczna, bezpośrednio pracuję prawą półkulą, więc dzięki temu zapamiętuję to, co sobie zapisałam. Jest w wersji polskiej ten planer i macie w wersji niemieckiej, jeśli ktoś nie umie za bardzo polskiego, jest w wersji niemieckiej, także stworzyłam ten planer, także możecie zakupić na Amazonie, w Talii. Na rynku polskim niestety nie udało mi się go wrzucić do Empika po prostu, bo nie umiałam go sformatować na stronie Readero, tam gdzie publikowałam moją książkę. Planera w sposób taki, że wygeneruje, niestety ta strona nie generuje tabel, tylko czysty tekst, tylko czyste książki i jest bardzo duży problem z opublikowaniem tego w Polsce w takiej postaci, jakbym chciała. Także chętnie możecie do mnie napisać, mogę Wam te planery sprowadzić i mogę Wam je też powysyłać, także wiecie, jest też ta opcja, albo po prostu sobie zamówicie sami na Amazonie i no po prostu Wam przyjdzie, tak? Czy nawet jeśli to ja bym sprowadziła, czy i tak dalej, no to wiecie, to tak czy siak koszta wysyłki, wiadomo, ponosi klient, więc wiecie. Także nie ma problemu z tym, piszcie, jeśli macie ochotę na planer, dostać go w swoje ręce, czy w polskiej, czy w niemieckiej wersji. Także tyle na dziś. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć.